let me add one more thing. Poland is very fortunate because you have something here that no other country in the world has. There is a school for advanced social psychology in Warsaw and in Wrocław. Chcę jeszcze powiedzieć, że Polska znajduje się tutaj w niezwykle szczęśliwym położeniu, ponieważ ma coś unikalnego. Szkołę wyższą psychologii społecznej w Warszawie i we Wrocławiu, którą założył zresztą mój dobry przyjaciel, profesor Rejkowski, gdzie kształci się tysiące studentów, którzy to właśnie przesłanie psychologii społecznej i tą właśnie misję oddziaływania na społeczeństwo poprzez psychologię społeczną realizują. Panie profesorze, jeszcze na koniec. W pańskiej książce jest bardzo ważny fragment, wątek poświęcony bohaterom. Bardzo dużo mówimy o złu, bardzo mało mówimy o dobrych ludziach, o bohaterach. To dajmy im honor na koniec jeszcze. What about the other aspects that you write about heroes? Because we have talked a lot about evil. Now let's, to end on an upbeat note, give also heroes some word. Oh yes, I'm so glad you asked. Because I have been embedded in evil since I was a little child, growing up in the ghetto in New York. Bardzo się cieszę, że właśnie ten wątek pan poruszył, ponieważ ja od bardzo wielu lat stykam się ze złem. Pochodzę z rejonów nowojorskich gett, gdzie znałem bardzo wielu złych ludzi. Zawsze zadawałem sobie to pytanie, co sprawia, że ludzie potrafią się zmienić na dobre. In writing this book, I began to focus on, there was a young man, Joe Darby, who exposed the massacre in Abu Ghraib, and my wife, my now wife, Christina Maslach, who's from Polish background. Chcę wspomnieć tutaj o takich osobach jak Joe Darby, a więc właśnie bohaterskiej postaci, która ujawniła cały skandal w Abu Ghraib. Chcę też wspomnieć o mojej żonie, Krystynie Maślak, która skłoniła mnie do stanfordskiego eksperymentu. I za mało, moim zdaniem, w psychologii mówimy właśnie o postaciach heroicznych. Za mało się na nich skupiamy, a za często mówimy o rzeczach złych. See, there are two kinds of heroes. One kind of hero are men and women whose whole life is organized. Są dwa typy bohaterów. Pierwszy to mężczyźni i kobiety, których całe życie to służba. Można wspomnieć osoby takie jak Mahatma Gandhi, jak Martin Luther King, jak Nelson Mandela, jak matka Teresa. Ludzie, którzy się poświęcają. But they are the exception among heroes. Most heroes are everyday, ordinary people. Ale to są absolutne wyjątki. Większość bohaterów to zwykli ludzie. To są często osoby, które heroiczny czyn dokonują raz w życiu i o których nigdy nie potrafilibyśmy stwierdzić, że będą w stanie dokonać aktu bohaterskiego. So I've begun to do research on ordinary heroes. During the Nazi occupation, I know in Poland there were many people, guerrillas fighting in the mountains. My wife's relatives. Polska ma bardzo wiele przykładów tego typu bohaterstwa, choćby z czasów okupacji hitlerowskiej. Osoby, które pomagały ruchowi oporu. Osoby, które pomagały Żydom, wiedząc, że może ich za to czekać śmierć. I ciekawe, że kiedy pyta się o osoby przejawiające ten typ bohaterstwa, o te właśnie ich dokonania, mówią, że to jest nic szczególnego, że przecież tak należało postąpić i że każdy powinien tak postępować. Ja staram się poświęcić dużo czasu na analizę tego rodzaju bohaterstwa i na promowanie tego rodzaju bohaterskich postaw, szczególnie
szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Bo jeśli potrafimy dzieciom już zaszczepić takie przekonanie, że trzeba być bohaterem, to wówczas, kiedy nastąpi właściwa okoliczność, jest bardziej prawdopodobne, że ta osoba będzie zdolna do czynu bohaterskiego. So in the Lucyfera effect, what I end with is I point out, for each of us, there are three main paths in life. One path is the path to become a perpetrator of evil. Uważam, i piszę o tym zresztą w efekcie Lucyfera, że każdy z nas ma trzy możliwe drogi swojego życia. Pierwsza droga to ktoś, kto realizuje zło, ponieważ angażuje się w jakąś sytuację ze względu na konformizm, ze względu na chciwość, uczestniczy w czynach złych. The second path is the path of inaction. And that's where most people are. Because our mothers tell us, don't get involved. Druga droga to bezczynność. I tą drogą podążamy my wszyscy. No dlatego, że mamy mówią nam już od dziecka, uważaj, bo zrobisz sobie krzywdę. I później jako dorośli przejawiamy tą mentalność typu moja chata z kraja. To ma też pewien wymiar ewolucyjny, że jeżeli nie będziemy się narażać na ryzykowne sytuacje, to jest większa szansa, że przetrwamy. But in that same situation, which makes some people do evil, most people do nothing, the third path is the path of heroism. And it turns out to be very simple. You don't need special qualities. You don't need special personality. To be a hero requires only two factors. One, you take action when other people are not. You cannot be a hero without a heroic action. I trzecia droga, ta droga, która ludzi nią podążających odróżnia w sytuacjach, w których część czyni zło, a większość pozostaje bezczynna. I to jest droga bohaterstwa. Bohaterstwo jest bardzo proste. Tak naprawdę potrzebne są dwa warunki, aby być bohaterem. Po pierwsze, podjąć działanie w sytuacji, w której większość jest bezczynna. A po drugie, to działanie podejmować na rzecz innych ludzi, a więc wykroczyć poza swój egocentryzm i czynić dobro dla innych. So my message to my friends throughout Poland is think of how you can begin to encourage this heroic imagination in your children, your students, in yourself, because that is the best antidote to evil. The more people who embrace the heroic imagination. I to jest moje przesłanie dla wszystkich, którzy słuchają mnie w Polsce, aby starać się propagować ten heroiczny wymiar naszej wyobraźni w naszych dzieciach, w naszych uczniach, studentach i w nas samych, ponieważ to jest najlepsze antidotum na zło. Zło zawsze czai się, ten Lucyfer czyha zawsze za rogiem, aby nas pognębić. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pan nie zaprotestuje, jak zadedykujemy naszą rozmowę tym ludziom, którzy podążają tą trzecią drogą. Thank you very much, Professor, and I hope you won't mind if we dedicate our talk to those who travel the third way. Oh, thank you so much. It's been wonderful to be your guest. Dziękuję pięknie, profesor Philip Zimbardo i Piotr Pastuszko, który tłumaczył naszą rozmowę. Thank you very much.